Arkadiusz Przybył, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym i Wydziału Zarządzania. Obecnie wiceprezes zarządu Santander Bank Polska. Dzień dobry. Dziękuję, że zgodziłeś się na spotkanie w ramach Akademii Przedsiębiorczości. Chciałabym z Tobą porozmawiać o przedsiębiorczości, ale i o zrównoważonym rozwoju. 17 celów SDG, cele zrównoważonego rozwoju, wymiar ekonomiczny, ale przede wszystkim środowiskowy, społeczny. Bardzo dużo o tym się mówi. Priorytetowo traktują to banki, korporacje, również zaczynają uczelnie. Ale mam takie wrażenie, że to schodzi coraz niżej, to znaczy coraz większą mają świadomość też zwyczajni przedsiębiorcy. Powiedz mi, jak z Twojej perspektywy wygląda zmiana przedsiębiorczości pod wpływem SDG, a może pokusisz się też o refleksję, które z 17 celów SDG są dzisiaj najważniejsze dla debiutujących przedsiębiorców? Dobrze, dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie, w szczególności jako absolwent naszej uczelni, 2 kierunków, i finanse, bankowość i zarządzania, więc dziękuję, że możemy się spotkać i porozmawiać. Odnosząc się bezpośrednio, SDG, cele zrównoważonego rozwoju, pokazują nam, że nie tylko biznes, te twarde pieniądze powinny być celem, ale też celem powinien być zrównoważony rozwój, wpływ na środowisko, wpływ na to, jak my funkcjonujemy jako społeczeństwo. Teraz jest szereg celów, które są istotne dla przedsiębiorcy, są dla nas też wyznacznikiem. Ja mogę powiedzieć o kilku, które są ważne prawdopodobnie dla nowych przedsiębiorców, którzy wchodzą na rynek, i to są cele 8, 9, czyli cele dotyczące innowacyjności, cele dotyczące wzrostu, też godnej pracy, dlatego że jak powiedział Richard Branson, jeżeli zadbasz o swoich ludzi, o swoich pracowników, to oni zadbają o Twoich klientów, i wiadomo, że każdy przedsiębiorca dobrze, żeby o tym pomyślał. Jednocześnie innowacyjność jest krytyczna dla przedsiębiorcy. Ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań, szukanie luk rynkowych, szukanie nisz, szukanie szans i ciągła praca nad tym, więc cele z tym związane są oczywiście absolutnie krytyczne dla działalności. Ale nie zapominajmy, że to jest cały zestaw celów. Realizacja jednych wpływa też na drugie. Oczywiście mówimy też o zrównoważeniu płci, o zrównoważeniu szans, o zrównoważonej gospodarce w miastach. Dlatego te pierwsze cele to są te, o których wspomniałem, które widzę na co dzień, dlatego że w naszym banku obsługujemy ponad 5 milionów klientów w Polsce, ponad 100 milionów klientów na całym świecie, w całej grupie i 500 000 przedsiębiorców, z którymi się spotykam bardzo często, od tych, którzy początkują w swojej działalności, do tych największych. Cele zrównoważonego rozwoju to jest wymiar i ekonomiczny, i społeczny, i środowiskowy, przy czym coraz częściej się mówi, że to ten wymiar społeczny i środowiskowy są ważniejsze niż wymiar ekonomiczny. To bardzo zmienia sposób patrzenia na funkcjonowanie przedsiębiorstw, na modele biznesowe, ponieważ dotychczasowe miary efektywności rynku, skalowalności, ekspansji na nowe rynki przestają mieć takie znaczenie, jakie miały. W związku z tym musimy w ekonomii, w zarządzaniu bardzo wiele rzeczy przeformułować. W którym kierunku Twoim zdaniem te zmiany będą szły? Ciekawa teza. Wymiar ekonomiczny jest podstawą i bez wymiaru ekonomicznego, bez zysku realizowanego przez przedsiębiorstwo, bez tego cash flow i płynności firma nie może działać. Więc to jest podstawą też wyceny firmy i możliwości realizacji celów i rozwoju. Co nie zmienia faktu, że ten wymiar społeczny, wymiar wpływu na społeczeństwo tworzy gigantyczną szansę dla przedsiębiorców. I tak jak widzimy zmiany dotyczące inwestycji, przykładowo w panele fotowoltaiczne, znam przedsiębiorców, którzy założyli działalność w roku 2010 i do dzisiaj tworzą firmę, która jest jednym z największych graczy w Europie, jeżeli chodzi o panele fotowoltaiczne. Postawili szereg farm, zarządzają ponad 1 000 000 paneli
To jest firma polska, stworzona przez kilku ludzi i to pokazuje, że w tej gospodarce, która jest z jednej strony oparta na ekonomii, ale z drugiej mamy do czynienia z dużym przewartościowaniem i z dużą szansą dla tych, którzy widzą te szanse, którzy się szybko rozwijają i mogą się skalować na różnych rynkach. Dla nich to tworzy szansę gigantyczną i to wciąż jest możliwe. Teraz, z czym mamy do czynienia teraz? To jest ogromna transformacja, która zachodzi na całym świecie, w polskiej gospodarce również. I ta transformacja wpływa na zmianę modeli biznesowych, jak na przykład w ramach biznesu produkcji samochodów, czyli firmy, które dotąd koncentrowały się na silnikach dieslowych, na silnikach benzynowych, teraz przechodzą w jasny sposób do paliw takich już korzystnych dla środowiska, czyli albo mówimy o energii elektrycznej, albo o wodorowej. I tutaj też widzimy zarówno, że ta zmiana dotyczy tych dużych firm, ale to również ma wpływ na polskich poddostawców, dlatego że te firmy, które działają na całym świecie, które produkują samochody, potrzebują dostawcy, który ma ograniczony ślad węglowy. I teraz, żeby znaleźć taką firmę, jeżeli to jest polski poddostawca, on musi to zapewnić z jednej strony, z drugiej cały model biznesowy produkcji samochodu się zmienia, w związku z tym następuje ocena, gdzie ci poddostawcy powinni funkcjonować. W związku z tym to jest znowu szansa dla polskich firm, na pewno szansa dla tego, żeby zaistnieć, żeby działać szybko, podobnie jak się zadziało w tym przykładzie z panelami fotowoltaicznymi, to tak samo tutaj, żeby być tym, który wygra z gospodarką czy chińską, czy z innymi krajami, właśnie dostarczając najlepsze innowacyjne rozwiązania. Czyli taka nowa rzeczywistość to wtedy nowe miejsce, nowe pomysły i nowe innowacje i tak naprawdę większy rozwój. Zdecydowanie tak, ale jednocześnie jeszcze raz podkreślając, dbając o równe szanse dla wszystkich, dbając o równowagę płci, o równe szanse dla tych, którzy znajdują się na rynku pracy z jakimiś ograniczeniami, ale jednocześnie korzystając z tych szans i działając i starając się działać nie tylko na rynku lokalnym, ale też mimo wszystko poszukując tych rozwiązań międzynarodowych. Grupa Santander mocno identyfikuje się z celami SDG, zarówno w ramach grupy, ale również kształtując świadomość swoich klientów. Opowiedz nam trochę więcej o doświadczeniach Santander i zrównoważonym rozwoju. Grupa Santander jest jednym z sygnatariuszy zasad bankowości odpowiedzialnej. Dla nas bankowość odpowiedzialna to jest część działalności, część naszego DNA. Dlatego, że chcemy działać dla dobra, żeby pomagać klientom, społecznościom lokalnym, pracownikom i w związku z tym to przełoży się na wartość dla akcjonariuszy. Teraz, co to oznacza dla nas? To oznacza kilka obszarów, w których działamy. Z jednej strony to jest zielona bankowość, czyli finansowanie zielonych aktywów, finansowanie tych pojazdów, o których powiedziałem, paneli fotowoltaicznych, ale również pomoc przedsiębiorcom w tym, żeby przekształcili, żeby sprawdzili swój ślad węglowy i mogli przekształcić sposób, w jaki funkcjonują, do tego sposobu bardziej zielonego. Również pomagamy w emisji obligacji zielonych, więc działamy holistycznie, a jednocześnie współpracujemy, za co bardzo dziękuję, w ramach Santander Universidades, wspierając też cel SDG dotyczący edukacji, dotyczący rozwoju społeczeństwa w ten sposób i tworząc projekty wspólne w tym obszarze. Równolegle mamy też Fundację Santander, która też wspiera miasta. Przykładowo ostatnio mieliśmy taką akcję, w ramach której ufundowaliśmy dla szeregu miast, zwycięzców, stacje ładowania, aby pomóc w rozwoju samochodów elektrycznych w Polsce, floty samochodów elektrycznych. Bardzo fajne przykłady. Mam nadzieję, że coraz więcej firm, podmiotów, organizacji zacznie myśleć podobnie. I ostatnie pytanie, które zadaję wszystkim gościom Akademii Przedsiębiorczości. Dlaczego Twoim zdaniem przedsiębiorczość jest tak ważna we współczesnym świecie?
Przedsiębiorczość jest niesamowita i z tego miejsca gratuluję wszystkim uczestnikom Akademii Przedsiębiorczości. Gratuluję Tobie pomysłu. Przedsiębiorczość to energia, to pomysły, to innowacyjność, to poszukiwanie rozwiązań. I przedsiębiorcy w Polsce to jest koło zamachowe gospodarki, dlatego z przyjemnością zawsze mogę spotkać się z przedsiębiorcami, mogę im pomóc, też obserwować ich różne wyzwania, ale jednocześnie cieszę się, bo wielu z nich osiąga gigantyczne sukcesy. Także bardzo dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. To ja bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę. Do Bardzo zobaczenia. dziękuję.